Zacznijmy od tego, że sceneria jest troszeczkę inna. Ja jestem trochę niedoświetlona na to wszystko dlatego, że jestem w podróży. Bo cały kwiecień będzie taki pod kątem podróżowania, dlatego w kwietniu spodziewajcie się, że odcinki będą w piątki o 18, a nie w czwartki. Ale to tylko na kwiecień. W maju już wszystko wróci do normy. Przysięgam. I moje nowe włosy. Widzicie? Zauważyliście różnicę? Są troszeczkę inne. Nie jest to duża zmiana, bo ja nie lubię jakichś takich bardzo dużych zmian w moim wyglądzie, ale są troszeczkę przycięte. Pomysł na ten odcinek podsunął mi Maciek. Powiedział, że może fajnie by było, gdybym narysowała coś z cieni. I tak oto na kartce kładłam jakiś obiekt, z jednej strony latarką oświetlałam go, dzięki czemu rzucał ostry cień na kartkę i można było coś z tego cienia wymyślić. To trochę jak taka zabawa z chmurami, że widzicie chmurę na niebie i zastanawiacie się, czym ona mogłaby być, bo ona wygląda jak pies, albo jak smok, albo coś takiego. No to dokładnie to samo robimy z cieniami. Czyli interpretujemy ich kształty, dodajemy w wyobraźni jakieś macki albo inne rzeczy, ogony, zęby. Najfajniej będzie, jak Wy też się włączycie w tą zabawę, weźmiecie jakąś kartkę i będziecie notować sobie, co według Was można by zrobić z tego kształtu cienia. Będziecie dostawali taką chwilę czasu, żeby pomyśleć, zastanowić się i wtedy notujcie, a na koniec napiszcie to w komentarzach. Myślę, że to będzie fajnie tak sobie porównać swoje pomysły z innymi, z moimi. Pobudźmy trochę naszą wyobraźnię! Pierwszy rysunek zrobiłam na rozgrzewkę i od razu chciałabym zaznaczyć, że to nie jest szczyt moich możliwości, to jest tylko rozgrzewka. Obiektem jest pędzel do nakładania pudru i sobie go rozłożyłam, ustawiłam, wszystko fajnie i zaczęłam rysować. Pomyślałam, że będzie z tego jakaś taka creepy lady, która ten pędzel to jest jej taki kołnierzyk, a ona będzie miała jakoś tak dziwnie związane włosy. Tylko że tak średnio to wygląda, jak jest biały kontur na czarnym. Myślałam, że to będzie wyglądało lepiej, ale okazało się, że wcale nie. Dlatego już odeszłam od tego pomysłu, już więcej czegoś takiego nie robiłam i kolejne rysunki wychodzą już lepiej. Przysięgam, naprawdę. Uważam, że są o wiele lepsze. Dodajcie mi szansę, jeszcze nie wyłączajcie tego filmu. Naprawdę się poprawię. Drugi obiekt to rozsypane zapałki. I teraz dam Wam taki moment, żebyście zastanowili się, co można zrobić z tego cienia. Mój pomysł to wilk, ale uznałam, że dodam do tego coś więcej, czyli dorysuję jeszcze człowieka, który ucieka przed tym wilkiem. Moim zdaniem fajnie jest właśnie, jak się dodaje więcej obiektów do tego obrazka, jakby wzbogaca się go w ten sposób. Im więcej szczegółów, tym zwykle obrazek zawsze jest lepszy. Chociaż chciałabym zaznaczyć, że czasami można też zrobić zwykły zarys i wtedy też to będzie fajnie wyglądało. Policzy się pomysł. I możecie na przykład zobaczyć, jak wyglądał mój początkowy taki rysunek, bo ja zazwyczaj sobie robię taki szkic jakby poglądowy, można powiedzieć, żeby nadać mojemu pomysłowi kształt. Czyli taki pierwszy rzut z głowy, jakby rysuję coś, taki bazgrołek robię, mówię, okej. Tak mniej więcej to będzie wyglądało, teraz dodamy więcej szczegółów, trochę bardziej się postaram i będzie lepiej. Ale jak widać, ten mój początkowy obrazeczek wcale też nie jest taki zły, więc widzicie, nie trzeba być jakoś super utalentowanym, mieć ekstra skilla, żeby coś naprawdę fajnego i kreatywnego zrobić z cieni. Trzeci obiekt to moja ślubna dekoracja włosów. No i dawajcie, próbujcie coś wymyślić, ruszajcie głową, niech ta kreatywność się w Was pobudzi, a jeżeli potrzebujecie troszkę więcej czasu na to, żeby się zastanowić, co by z tego mogło być, to zawsze możecie przecież wcisnąć pauzę w filmie i odtworzyć, kiedy już ten pomysł będziecie mieli. Dobra, to zapisujcie. Mi do tej dekoracji pasuje paw. I tutaj macie oczywiście rysunek poglądowy, jak to na początku sobie wyobraziłam, a teraz zobaczycie z większą ilością szczegółów i z takim staraniem się. Aż mnie tak spędzi w środku, żeby rzucić jakiś taki
żalowy żarcik na temat pawia. Ale się powstrzymał. Ok, zaczynam się bawić w szczegóły i oczywiście wspomagam się zdjęciami, no bo nie widziałam aż tak dużo pawi w moim życiu, żeby tak dobrze zapamiętać, jak wyglądają. Ale się tu niewygodnie siedzi, żeby być na poziomie kamery. Siedzę tak na palcach podkurczonych i już mnie boli. Jednak wolę nagrywać w moim standardowym miejscu. Czy ja mogę się magicznie Wezmę sobie to! I na tym usiądę i będę wyżej. Rozwiązanie idealne. Następny obiekt to taki superowy pojemnik na długopisy i cień, jaki on rzuca, jest po prostu bajeczny. Chyba spędziłam z 5 minut tylko tak przesuwając latarkę z jednego miejsca na drugie, bo mi się tak podobało to, jak ten cień się tworzył. Okej, tylko jaki obrazek tutaj wymyślić? Zastanówmy się. Ja na początku chciałam narysować człowieka za kratkami, takiego smutnego, a potem stwierdziłam, że jeszcze ciekawiej będzie, jak to będzie sieć i w tej sieci będą zamknięte ryby i jeszcze narysuję na zewnątrz człowieka, który tą sieć trzyma, coś tam przekłada i tak dalej. I spójrzcie tylko na te biedne ryby, na te ich biedne oczęta. One są takie smutne, tak mi jest ich żal. Bardzo mi się podoba to, że wpadłam na pomysł, żeby troszeczkę rozmyć tło, bo dzięki temu to wygląda, jakby tych ryb tam było więcej. Generalnie używam w Paint Toolsa i takiego nowego pędzla, który można w sumie sobie samemu zrobić. Ja mam w którymś odcinku o rysowaniu w Paint Toolsa pokazywałam właśnie, jak można sobie dodać nowe pędzle i że można to zrobić właśnie samemu, pobierając tylko jakieś tam różne tekstury i ogólnie wyszukując w internecie jakieś małe takie tutoriale, jak te nowe pędzle podokładać sobie samemu. Co my tutaj teraz mamy? Okulary. Ciekawa jestem, czy wpadniecie na ten sam pomysł, co ja. Tak, pomysł przyszedł mi do głowy od razu, jakby to było dla mnie takie super oczywiste rozwiązanie, żeby z tych okularów zrobić rower. Tylko oczywiście budowa roweru jest odrobinę inna, one się nie łączą tam na dole, te ich rurki, tylko trochę wyżej. Ale pomyślałam sobie, że przecież kto mi to broni, ja mogę stworzyć właśnie taki rower, który ma tam łączenie i będzie fitness. I tutaj generalnie też cały urok w tym obrazku będzie tkwił w tym, że to nie jest tam rower. Nie tylko dorysowuję jakieś tam pojedyncze małe elementy do tego cienia, tylko robię z tego cały pełny obrazek. A żeby taki był, to muszę tam narysować też człowieka. Może fajnie by było, gdybym jeszcze narysowała ulicę. Chodzi o to, żeby ten cień tak fajnie się wpasowywał w cały obrazek, żeby człowiek na chwilę zapominał, że to jest cień. A pomyślał, że to jest faktycznie jakiś tam obrazek stworzony przez kogoś, że tutaj celowo są te miejsca zacienione, żeby to wyglądało lepiej. Powiem Wam szczerze, że naprawdę świetnie się bawiłam przy tym wyzwaniu, bo to naprawdę tak fajnie pobudza tą wyobraźnię. Przy niektórych cieniach naprawdę musiałam chwilę posiedzieć i pogłówkować, co by tu można ciekawego stworzyć, ale jak już człowiek wpadnie na taki pomysł, to satysfakcja jest ogromna. Ostatni cień jest rzucany przez pluszaka, którego zrobiła własnoręcznie moja przyjaciółka Sefi. Sama własnoręcznie wydziergała go! No dobra, tylko co można wykrzesać z tego cienia? Co sądzicie? Notujcie. Nie wiem jak Wy, ale ja tutaj widzę króliczkową dziewczynę. Widzę królicze uszy i ten cień akurat wygląda tak, jakby tam był jej nos i usta. Tylko że jak tak zaczęłam rysować, to zobaczyłam, że są tam takie odstające elementy przy tych uszach. To mówię, o! To będzie idealne miejsce do tego, żeby na przykład tutaj dorysować jakąś kokardkę.
No i jak już zrobiłam wszystko tam na tym obrazku, pomyślałam, że chyba fajniejsze wypełnienie będzie takie dopełnienie tego obrazka, jak jeszcze dorysuję jej ramiona i włosy. I tak jak mówiłam wcześniej, im więcej takich szczegółów, tym bardziej człowiek zapomina o tym, że to jest cień. I nagle zaczyna się z tego robić jakiś super obrazek. Już mamy wszystkie obrazki zrobione, to teraz koniecznie przepiszcie swoje pomysły do komentarza i będziemy porównywać nasze pomysły. Słuchajcie, w poprzednim odcinku prosiłam Was o to, żebyście rysowali dla mnie coś na kartonach, czyli na jakimś takim brązowawym tle. Natomiast teraz chciałabym, żebyście powtórzyli ten mój eksperyment z cieniami, czyli ustawiali sobie przedmiot, oświetlali latarką, robili zdjęcie i na tym rysowali albo w komputerze, albo odrysowali sobie trochę kształt, rysowali na tym kształcie, a potem zrobili zdjęcie, jak już macie tą latarkę przystawioną. Jeżeli nie chce Wam się, no dobra, nie obwiniam Was, albo po prostu nie macie takich możliwości, żeby tak to wszystko poustawiać, ogarnąć i tak dalej, to możecie po prostu stworzyć jakiś rysunek, którego tematem przewodnim jest cień. Czyli może jakiś obiekt, który rzuca nietypowy, dziwny cień. Ogólnie cokolwiek związanego z cieniami. I te rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. A my widzimy się za tydzień w piątek. Pamiętajcie, kwiecień to piątki. W piątek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa! Pa!